Witamy Was pięknie i siemandero. Jesteśmy w Sromowcach Niżnych, a Sromowce Niżne słyną m.in. ze spływów w Dunajce, a przede wszystkim słyną z tego, że z tej miejscowości startuje najpopularniejszy chyba szlak w Pieninach na Trzy Korony. Tam są Trzy Korony, no i tam właśnie się startuje na Trzy Korony i też jest zajebiszczasty, że tak powiem, wgląd i widok na tutejsze właśnie trzy szczyty Trzech Koron. Celem naszej dzisiejszej wycieczki nie są Trzy Korony, nie jest też spływ Dunajcem, bo chyba tego spływu zimą nie ma, bo jest... Ale myśmy już byli i na Trzech Koronach też byliśmy. Bo jesteśmy teraz w grudniu tutaj, ale byliśmy już na Trzech Koronach. Filmik oczywiście już jest na necie od 2 lat bodajże. Jesteśmy już na punkcie widokowym, mamy szczęście, bo jesteśmy tu sami, jak widzicie. Widoki, rewelacja. Mamy jakby te atrakcje zaliczone, a dzisiaj udajemy się do naszych południowych sąsiadów, do Słowacji, a konkretnie zwiedzimy sobie słynny czerwony klasztor. A Beata ujrzała kota i poszła se za kotem. Także idziemy do słynnego czerwonego klasztoru, a o reszcie ciekawostek opowiemy Wam oczywiście po drodze i w trakcie już tego filmu, a być może jeszcze się tam coś wydarzy, bo mamy jeszcze takie plany z opcją taką widokową. Ale jeszcze najpierw idziemy na torg, bo tu jest torg. Ale najpierw idziemy na torg, bo Beata chce coś kupić naszym łebkom małym. Ale nie fusekle, bo oni nie chodzą. Fusekleni. Aha, i jeszcze teraz przed chwilą przejeżdżaliśmy przez taki fajny punkt widokowy, prawda, na Taterki, na jezioro Czorsztyńskie, na zamek w Czorsztynie i chcieliśmy nagrać coś dronem, ale co się wydarzyło, to se teraz obejrzcie. I obejrzcie sobie, ile śniegu jest w górach. Bardzo dużo śniegu jest w górach. U nas nie ma tyle śniegu. No to obejrzcie se, co się wydarzyło z naszym dronem, jaką mieliśmy przygodę przed chwilą. Spróbujemy teraz odpalić drona, ale nie wiemy, czy się uda, żeby tu nagrać Taterki i trochę jeziora Czorsztyńskiego, jeszcze ruiny zamków w Czorsztynie, ale jest dość mocny wiatr. Spróbujemy, zobaczymy, co się wydarzy. O, ale znosi go strasznie, widzisz to? O kurde! Migiełka będą połamane. Nie dał rady. Nic się nie stało, jest trochę zielony, poobijał się przekoziołkową i tyle. No i niestety nie udało się nagrać nic dronem, ponieważ jest pogoda jako jest. No, straszny wiatr się z wstępnych ustaleń wydaje mi się, że nic się nie stało. Nie dało się nad nim zapanować. Nie dało się, nie było szans. No, za mocny wiatr po prostu. I co? No nic, no. Może czopka. Ale ty chcesz dla siebie, czy? Nie, chcę dzieciom. Aha. Ale takie nie, bo to dla dziewczynek są już tu. Nie jest chyba jakiś specjalny dzień targowy, podejrzewam, bo jest mało tych stoisk otwartych. A mamy okres przed Sylwestrem, po świętach, także ludzie obkupili się przed świętami i teraz to już tak skromnie to wygląda, ale można też jakieś sery góralskie typu oscypek. Dziękujemy bardzo. Można sobie coś takiego kupić. No i wiadomo, jakieś tam kierpce, nie kierpce, laczki, papcie i te sprawy. Jakieś czapeczki, prawda, skarpetki, no, to co zazwyczaj na takich targowiskach można znaleźć. No i żeby dostać się, prawda, do Czerwonego Klasztoru, żeby przejść do Słowacji, przechodzimy mostem nad rzeką Dunajec oczywiście. Do Czerwonego Klasztoru ze Sromowiec Niżnych jest około 900 metrów, niespełna kilometr. Jak się schodzi z tego mostu, jest tam taki drogowskaz, który wskazuje, że do Czerwonego Klasztoru idzie się tam, a nie powinno się iść tam, bo tam się nie da przejść, tylko idzie się od razu w lewo, się skręca i tu jest nawet już szlakowskaz, który mówi nam, że około 10 minut do klasztoru niebieskim szlakiem. No i dotarliśmy już do Czerwonego Klasztoru, czyli najsłynniejszej budowli sakralnej, prawda, w Pieninach. Tak pokrótce może opowiemy o historii tego miejsca. Klasztor został ufundowany w 1319 roku przez magnata węgierskiego Kokosza z racji tego, że ktoś z jego ludzi zabił innego członka rodziny magnackiej, tak można nazwać. I przez ten uczynek został skazany przez sąd i w ramach kary musiał ufundować 6 klasztorów i tych klasztorach, nie wiem czy w tych akurat, ale w klasztorach zamówić 4000
mszy w intencji duszy tego zabitego. No, sroga kara, ale nie wiem, czy taka sroga, jeżeli chodzi o zabicie człowieka, prawda? To można różnie to interpretować, ale pewnie jakby nie był z rodu magnatów i tamten by nie był z rodu magnatów, byłoby to zwykłe jakieś porachunki między zwykłymi ludźmi, prawda, zwykłym pospólstwem, to wtedy pewnie Stryczek. raczej stryczek, a nie fundowanie, prawda, klasztoru, bo takiego człowieka nie byłoby stać na fundowanie właśnie takich klasztorów. I wtedy właśnie Kokosz oddał swoją całą miejscowość, Lichnicę, pod zabudowę właśnie tego klasztoru, który jest za nami, Czerwonego Klasztoru, choć wtedy jeszcze nie nazywał się on Czerwony. Nazwał się tak dopiero, gdy go wybudowali, ponieważ był wybudowany z czerwonej cegły. Później jeszcze dołożyli do tego czerwoną dachówkę. No i ludzie, widząc czerwoną plamę, prawda, na tutaj zielonym krajobrazie, nazwali ten klasztor czerwonym. Jest już otynkowany, prawda, czyli nie widać tej całej czerwieni, została tylko dachówka i tamte wystyczki jakieś wkomponowane też są czerwone. Ale za to miejscowość nazywa się Czerwony Klasztor teraz. Tak, miejscowość, no ten klasztor nadal się nazywa też Czerwony i miejscowość, która tutaj jest, nazywa się Czerwonym Klasztorem, ale została z dwóch miejscowości niby połączona. Niżne Szwaby i Śmierdzionka. I Śmierdzionka. I są nawet tu niedaleko źródła, które nazywają się Śmierdzionka. Kąpiele. Kąpiele, czyli termalne będą pewnie. Tak, śmierdzące kąpiele. Śmierdzi, strasznie śmierdzi. Kamień węgielny pod klasztor wmurowano w 1330 roku. Wstępnie była to budowa drewniana, później z czasem po rozbudowie już nabierało to takiego kształtu, jak widzimy obecnie. Po zakończeniu budowli klasztor ten został powierzony zakonowi Kartuzów o bardzo surowej regule i tutaj ci bracia zamieszkiwali, zajmowali się przepisywaniem ksiąg, alchemią, żyli w oddaleniu od tutejszej ludności, ponieważ mieli taką regułę, żeby nie rozmawiać za dużo, pościć, tylko modlić się. No byli typowo zamkniętym takim zakonem. Po latach Kartuzi opuścili to miejsce i przez długi czas klasztor był opuszczony. Później przydzielono klasztor zakonowi Kamedułów. Byli bardziej otwarci, bardziej kontaktowali się z okoliczną społecznością, pomagali też ludziom. Mieli tutaj założoną pierwszą aptekę, zajmowali się zielarstwem, pszczelarstwem, ale o tym to już opowiemy wam więcej w środku. Tak. I o takim najsłynniejszym bracie Cyprianie właśnie z zakonu Kartuzów, o którym nawet nakręcono tutaj na tym terenie film. Nie wiem, czy poleci. W książce jest podpis jakiegoś Da Vinci. Nawet imieniem słynnego mnicha właśnie z tego klasztoru, Cypriana, nazwano tutaj bufet przed wejściem do Czerwonego Klasztoru. Po wejściu na teren właśnie kompleksu, po prawej stronie mamy karczmy pod lipami, także można sobie coś zjeść, czy czegoś się napić. Jeżeli ktoś się o to martwi, czy tutaj coś zje, tak, można, jest jakaś karczma. A po lewej możecie sobie iść za potrzebą, bo są kibelki też, prawda? A ja mam taką fajną czopkę nową. Frajerek se kupił. Fajne to mam. Śliczny, ale jakoś tak dziwnie. Mam nadzieję, że nie wyglądam głupio w tej czapce. 10 euro, proszę. Nasze. Tu można sobie ściągnąć smartfonu i wejść w Aha, aplikację. Dobrze. Jeszcze jakieś takie przewodniki czytałam w języku polskim. A wiecie co? Teraz mamy tylko to. Tylko aplikację, dobrze. Żebyście weszli przez dziedziniec, tutaj do kasy. Obejdziecie pustelnię i z tyłu wchodzicie do środka do muzeum. 1, 2, 3 to jest kościół. Wychodzicie przez mały krzyżowy korytarz, przeora za kościół do Kameduła, Aha, i później do pustelni i potem prosto będziecie wchodzić. No pani tu ładnie nam wytłumaczyła, jak mamy zwiedzać, jaka jest kolejność zwiedzania, także wszystko już wiemy, możemy zwiedzać. Można sobie tutaj kod QR zeskanować, pobieramy aplikację, prawda, z której możemy skorzystać i zdecydowanie więcej dowiemy się na temat właśnie tego miejsca, które zwiedzamy, na temat Czerwonego Klasztoru. Dziękujemy, do widzenia.
No i weszliśmy już na teren Czerwonego Klasztoru. Coś tu remontują, bo są wszędzie rozłożone rusztowania, także odnawiają to pewnie. Ta fasada jest odnawiana, odmalowywana bardziej niż jakieś konkretne prace tu są prowadzone, tak mi się wydaje. A tutaj z tej strony jest słoneczny zegar, bo na terenie właśnie Czerwonego Klasztoru znajdują się 2 słoneczne zegary. Ten zegar prawdopodobnie wskazuje godziny przed południem. Drugi zegar wskazuje godziny popołudniowe. Czyli Tak się nie dowiemy, bo najważniejsze co musi być. to jest słońce, a dzisiaj nie Słońca ma nie słońca ma. niestety. I jest studnia. Kiedyś było na terenie Czerwonego Klasztoru 5 studni, a teraz są tylko 2 studnie ponoć po odnowieniu zostały. I tu jest jedna z nich. I jest woda. I jest płytko bardzo ta studnia. Tutaj jeszcze są dachówki przygotowane nowe, czyli będą zmieniać na czerwone oczywiście dachówki, żeby klasztor nie nazwali czarnym klasztorem, niebieskim, zielonym albo jakimś tam innym. Dachówki muszą być czerwone, żeby podtrzymać ten rys kolorystyczny, prawda, tutaj tego klasztoru. Okej, no to idziemy zwiedzać według tego, co nam tam pani powiedziała. Chyba tu nie. Nie, bo tu masz zakaz wstupu chyba, widzisz. A zakaz wstupu to jest na polski w tłumaczeniu zakaz wstępu. Bardzo proste, a Beata tego nie wiedziała. Po pobraniu aplikacji możecie sobie zmienić język i mamy tutaj lektora, który ładnie opowiada nam o tym miejscu krok po kroku. Także bardzo, bardzo fajna opcja w języku polskim oczywiście. Około 1750. Tu jakieś ławy są. Nie wiem, co to są za ławy, co tu było. W pomieszczeniu, w którym byliśmy przed chwilą, to nie była jakaś kaplica, nie było jakieś miejsce modlitw, a była to jadalnia, czyli refektarz właśnie. A wyglądało to stricte jak jakaś kaplica, prawda? Te ławeczki przywoływały właśnie skojarzenia z kaplicą, z jakimś miejscem, w którym odbywają się jakieś modły, czy też miejscem modłów, prawda? No trzeba przyznać, że fajnie to tutaj jest zrobione. I jest cieplutko. Także ja już ściągnął czapka. Tu jest właśnie z czego słynął zakon Kamedułów, właśnie z takich opracowań, takich zielników. I co ciekawe, jak podniesiecie jakąś szufladę, no to wyświetla wam się informacja o roślince, czy też o jakichś ziołach raczej, jakie ma właściwości, wszystko to jest ładnie tutaj napisane. Wywar z lawenty w winie, co ważne, przywraca pamięć. Tam jest jakiś Eskimos, a tu jest strój mnicha Kartuza. Z daleka to wyglądało jak Eskimos. A tu jest strój mnicha z zakonu Kamedułów. Takie fajne chodaki mieli. Ząbek w takich pochodził. No bez zima to już kiepsko trochę. Za nami taki fajny, interaktywny ekran, prawda? Możemy sobie wybrać mnicha, prawda, z zakonu Kartuzów, bądź też mnicha z zakonu Kamedułów, jeżeli naciśniemy którąś z tych ikonek obok nich. Zaraz to może zademonstruję. No i jeżeli naciskamy, chcemy coś, a może o Kartuzach, bo już przed chwilą Kamedułów żeśmy sprawdzali, naciskamy, czyli przytrzymujemy tutaj Na dole są napisy w języku polskim i angielskim. i sobie słuchamy, co mnich Kartuz do nas mówi i opowiada o sobie, a za chwilę będzie następna opcja wyboru, prawda? Teraz właśnie Beata zademonstruje, jak przechodzimy do kolejnych opcji interaktywnych. Mnie interesuje praca w zagródce. Praca w Zegrodce, czyli Beata nacisku praca w Zegrodce. Praca w zasadzie przy nas niesmiernie dłużej. Jeżeli wejdziecie w transkrypcję, to są właśnie, to akurat wybrałem taką literę, bo to jest od mojego nazwiska S. No i tu sobie mogę malować. No ale zrób teraz ocyna tego. Tylko teraz jeszcze domaluję, żeby to było jak oryginał, nie? Jakby się nie kapnął, nie? Podobne są. Bardzo. No, zrób oceniać teraz. Kurde, ja to umiem jednak ty. Bardzo dobrze mnie oceniam, jak my. Amatorski skryba. O, proszę, nawet nieźle. To daj teraz ja spróbuję. To wybrała by, ale ja się nie starał, ona się teraz stara. Beata namalowała w ten sposób, no. Trzeba przyznać, że trochę lepiej ode mnie, ale obejrzymy, jak ją oceniam. Coś tu jest nie tak. Widzisz? To jest lepszym artystą skrybą. No chyba ty. Bo oni się pomylili, tu zero by musiało być jeszcze.
No, to mają takie nawet kino, zobaczcie sobie. Także usiądziemy sobie w kinie, bo jakiś film zaczyna się tutaj za minutę. Także poczekamy sobie tam minutka i sobie zobaczymy jakiś film. Nie wiem jaki film, ale kino jest puste, to jest ważne. No i teraz wchodzimy do kościoła. Jest tutaj bardzo, bardzo chłodno już w porównaniu z całym tym muzeum. Tam jest cieplutko, jest ogrzewane, a tu już nie jest ogrzewane, widać. Fajne zdobienia są na tym suficie. Z tych filmów i z tych wszystkich interaktywnych wystaw można się bardzo, bardzo dużo dowiedzieć i przede wszystkim zweryfikować te informacje z internetu, ponieważ wcześniej czytaliśmy o różnych rzeczach, aspektach odnośnie tego właśnie klasztoru w internecie i wiele rzeczy się nie zgadza z tym, co tutaj jest przekazywane, prawda? Z tą wiedzą, a podejrzewam, że chyba raczej tu jest ta wiedza bardziej rzetelna od netowej. No na pewno. I tak jak wspominałem, wszystko jest w języku polskim, także bez problemu, jeżeli ktoś ma obawy. Jedynie film jest w języku słowackim. Tak, film, który oglądaliśmy jest z angielskimi napisami. Nie wiem, może to tam gdzieś można było zmienić, ale wątpię. Język słowacki też jest tak podobny do naszego polskiego, że myślę, że ktoś ogarnia polski, to raczej ze słowackim sobie też poradzi, a tym bardziej, jeżeli jest ze Śląska, bo my to mamy takie jeszcze naleciałości też z języka właśnie czeskiego, słowackiego i co niektóre takie słówka są używane też w naszym języku śląskim, czy też, jak to się uprze, może nazwać to gwarą śląską. Świątynia świętego Antoniego Pustelnika to najokazalsza budowla kompleksu klasztornego. Kościół w stylu gotyckim został wybudowany w XIV wieku. Jednak w późniejszym okresie, po kolejnych rekonstrukcjach, nabierał już stylu barokowego. Zwieńczeniem tych rekonstrukcji jest barokowy ołtarz, który powstał w 1745 roku. Tu jest takie fajne urządzenie, taki klęcznik interaktywny, na którym trzeba klęknąć, położyć na tych czujnikach, prawda, łokcie, tak jak Beata, przyłożyć ręce do uszu i słychać tutaj chorały gregoriańskie, prawda. Nawet tu na zewnątrz to słychać, ale w tych rękach to faktycznie jak w słuchawkach. Bardzo to jest pomysłowe. A tu jest oryginalna umywalka z kuchni Kamedułów, prawda. No była jedna studnia i tu teraz mamy drugą studnię, a za tą studnią za chwilę wam jeszcze pokażę. Tam jest ten drugi zegar słoneczny. Zobaczymy, czy jest też tak płytko jak tamta. Jest kratka, ale też chyba nie jest za głęboko z tego, co widać. Tu jest ten zegar słoneczny, ten drugi, który wskazuje godziny od południa do wieczora. Jakieś pomieszczenia wystawką jakichś tu narzędzi prawdopodobnie, których używali mnisi, prawda, z tych zakonów, które zamieszkiwały Czerwony Klasztor. Fragment witraży z okna. No też fragment witraży. Jakieś starocie, Jakieś kafle z gwoździe. pieca. W tym domu przeora właśnie tutaj są fragmenty tych oryginalnych murów. Tu jeszcze tak, piwnice są, widzę, tu nawet jakieś podziemia. No ale bardzo, bardzo tu jest ciekawy ten kompleks, trzeba przyznać. Jest co robić, jest co oglądać, jest co zwiedzać. W ogóle, nie wiem, czy zauważył, ale to usytuowanie tu jest znakomite. Pomiędzy takimi dwoma wzniesieniami to na pewno ich od wiatru osłaniało tu. Od jakichś takich nawet to jest śnieżyc. w takiej niecce, w takiej dolinie Tak. to jest, nie? Usadowione. Problemu z wodą też pewnie nie mieli. No tak, bo rzeka tu płynie obok. A to wygląda po prostu jakby jakieś groby były, a to są te grządki tak zrobione. I to na pewno fajnie wygląda wiosną, bądź też latem, bo tu jest zielono, wszystko rośnie i to jest ciekawe. Teraz z zimą, no to no po prostu, no kawałek ziemi i tam liście jakieś leżą i to wszystko. Idziemy do domu Kameduły. Ale tu chłodno jest też. Aha, no tu jest ten stolik, co był na tym filmie też, nie? To biurko. Jest łóżko. Czyli to były po prostu te cele tych mnichów tu. A tu mieli gnotek i rąbali drzewo. Żeby ogrzeć, bo tu jest zimą chłodno bardzo. Sikierka, drzewo. I tu hajcowali się, ale teraz tego pieca już tu nie widać, nie? A tylko jest otwór, widzisz? No tak, faktycznie. Kumin. Teraz to jest zamurowane. A tu mieli jakieś, z tych ziół chyba robili tu jakieś wyciągi, taką pracownię, tak.
Bo tam jest taka wyciskarka, widzisz, do tych ziół to prasowali chyba te świeże zioła. Wyciskali oleje z I tego. tak, oleje wyciskali, a tu później też suszyli, bo jest i piec, czyli pewnie też to tu suszyli nad tym piecem, podejrzewam. Ważyli jakieś napary. No też ważyli. Widzisz, jaki wielki do ugniatania moździerz jest. A ciekawe, co to było ten bęben? Czy coś tam mieszali? No właśnie też się zastanawiam, co to mogło być ten bęben. Tu mieli też taką kapliczkę, no jeszcze tu w tym budyneczku. No ale to dom Kameduła, no to tu jeden mógł zamieszkać, no bo tu jest... Bo oni mieszkali osobno. Aha, czyli każdy miał taki dom swój. No to miał, kurde, super taki dom. Duży miał ten dom, tam miał taką umywaleczkę, czyli się też tu mógł jakoś, mnich, nie mnich, ale też trzeba o higienę zadbać. W każdym z tych domów zwanych pustelniami zamieszkiwał jeden mnich. Za czasów Kartuzów było ich 13, łącznie z domem Przeora, ponieważ stosowano regułę 12 mnichów pustelników i 13 Przeora, co miało oczywiście symbolizować Chrystusa i 12 apostołów. Kameduli zaś zbudowali 10 pustelni z ogródkami, gdzie pustelnicy spędzali większość dnia. Ich harmonogram był ściśle rozplanowany pomiędzy modlitwę, pracę i odpoczynek. Do dziś zachowały się tylko 2 budynki. Ten, który teraz zwiedzamy, i dom Przeora, w którym byliśmy trochę wcześniej. Reszta jest w kompletnej ruinie. Tylko gdzieniegdzie widać jedynie pozostałości murów. Opowiedzieliśmy trochę o zakonie Kartuzów, a teraz warto trochę opowiedzieć o zakonie Kamedułów, tym bardziej, że jest fajna historia związana właśnie z tym zakonem, a raczej z jednym z mnichów tego zakonu, a mianowicie mnich Cyprian się nazywał. Według opowieści rzekomo zbudował taką maszynę latającą, wszedł na 3 korony i z tych 3 koron zleciał tutaj na dziedziniec klasztoru czerwonego. Tutaj zweryfikowaliśmy tą opowieść, ponieważ według wzmianek tutaj zawartych to rzekomo skonstruował owszem ten mnich Cyprian taką maszynę, ale na tej maszynie wleciał na 3 korony. I ludzie, gdy zobaczyli, że jakiś człowiek czy jakaś postać na niebie lata, prawda, uznali to za cud. I tym samym od razu przyczepił się do tego Kościół. Być może Kościół się tym zainteresował dlatego, że ludzie zamiast pielgrzymować jako do miejsca świętego, modlić się do Boga, to nie byli zainteresowani samym tym zakonnikiem. Nie żeby ukrócić tego jego indywidualne poczynania, dlatego właśnie mi się wydaje, że kazali mu zniszczyć te skrzydła, żeby nie wywoływać niepotrzebnego zamieszania wśród ludzi i mącenia im w głowach. Dokładnie. I no niestety nasz mnich szlachetny Cyprian, który chciał być takim ikarem tamtych czasów, no musiał swój wynalazek zniszczyć i na pewno było przykro, ale no, niestety musiał się dostosować i podporządkować pewnym zasadom działającym w tym zakonie, czy też w całym kościele, prawda? Ale udokumentowane jest to, że się przyczynił do leczenia ludzi. Miał tutaj swój zielnik. W tym zielniku 300 roślin prawie wymienił z nazwy, opisał właściwości tych roślin, robił lekarstwa dla ludzi. Tu miał cały taki tak, po prostu na terenie Pienin, tutaj Tatr, zbierał wszystkie te rośliny, sprawdzał, podejrzewam, że na sobie, jakie ma działanie ta roślina, czy też na swoich współbratyńcach, mnichach tutaj. No i wtedy opisywał, jeżeli zauważył jakieś działanie na sobie, że coś tam, nie wiem, uspokoiło go, waleriany go uspokojały, no to wtedy opisywał to w księdze. Podejrzewam, że to już wcześniej było. On to po prostu sklasyfikował w jednym dziele, tak jakby dla potomnych, żeby mogli sobie to przeczytać i to są takie różne podania od różnych ludzi. Jednym to pomogło, drugim to pomogło, a on to w jednym dziele ujął, sklasyfikował, przetłumaczył na 3 języki. Około 300 tych roślin, tych ziół. No i też to była pierwsza apteka, jakby nie było. Ludzie chodzili się tu leczyć, bo oni robili lekarstwa. Jeżeli interesują Was zioła, rośliny, jak je uprawiać, na co pomagają, najlepiej byłoby odwiedzić to miejsce w okresie wiosny
lata, jesieni, kiedy to wszystko kwitnie, Bo rośnie. tak jak widzicie na zewnątrz, no nie jest zbyt atrakcyjnie, nie jest zbyt zielono. Poza tym wspaniałym widokiem tutaj na Trzy Korony, no to jest piękny widok, tym bardziej, że teraz słońce pięknie nam oświetla Trzy Korony, także jest atrakcyjny bardzo widok, no ale wiele ciekawostek możemy znaleźć w samym muzeum, w pomieszczeniach, w tej kaplicy, prawda, w tym domu, jak się nazywał? Kamedułów. I dom Przeora, czyli Przeor to był ówczesnym takim szefem tutaj tych wszystkich mnichów. Polecamy jak najbardziej odwiedzić, tym bardziej, że to jest bardzo blisko polskiej granicy. Wystarczy przejść Dunajec i jesteśmy już w Słowacji, w Czerwonym Klasztorze. Krótki spacerek. Polecamy, naprawdę jest tu co robić. I z dziećmi. Tym bardziej, że mogą sobie tak jak my zabawić się w skrybę, prawda? I zostać ocenionym przez... Niesprawiedliwie oceniony. Beata twierdzi, że niesprawiedliwie. Ja twierdzę, że sprawiedliwie, bo Grzech miał 4, a Beata miała 1. No ja nigdy nie umiem malować, a Beata No maluje... dalej nie umiesz. Beata maluje obrazy. To jest pomyłka. Ale skrybą mogła być, bo kaligrafia to Kaligula. Kaligula. A kupujesz magnes jeszcze, tak? No właśnie mówiliśmy o tym, że właśnie wiosną, latem to jest na pewno tu piękniej, bo jest wszystko zielone, wszystko kwitnie i to wtedy jest zdecydowanie lepiej. Beata, wpisałaś się do księgi? Musisz się wpisać tu, bo po mnie to nikt nie poczytał. A z kaligrafii miałeś lepiej niż ją. No. Może taki, co? No, fajnie widać ten klasztor. To. Nie wiem, jaka cena jest. Na 50. Czas spędzony w Czerwonym Klasztorze był dla nas czasem wykorzystanym w pełni tego słowa znaczeniu. I choć myśleliśmy, że wpadniemy tam tylko na chwilę, to spędziliśmy tam ponad 3 godziny. I z satysfakcją pochłanialiśmy kolejne niuanse nieznanej nam wcześniej historii, która była przekazywana w bardzo interesujący sposób. Doznaliśmy też odrobinę duchowych uniesień oraz chwil edukacyjno-artystycznej rozrywki. Dlatego wyszliśmy z tego miejsca po prostu bardzo zadowoleni. I uzupełniając biografię mnicha Cypriana, to powiem wam jeszcze o ciekawej legendzie na jego temat. Otóż pewnego dnia Cyprian, wprost z wierzchołka 3 koron, poleciał na swej latającej machinie, docierając aż nad morskie oko. Przez co wzbudził gniew anioła, więc został przez niego rażony piorunem i rozczaskał się o skały. Tym samym stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych szczytów w Tatrach, a mianowicie mnichem. Ot, taka legenda. Zwykłym pospólstwem, między zwykłym pospólstwem, zwykłym pospólstwem, nie, chłopskie, które pochodził stricte z Żor. Kamedułowie. Kamedułów. Kamedułów.